Wyobraź sobie, że pokonujesz przeciwnika, a on wraca. Silniejszy, wściekły i pamięta wszystko, co mu zrobiłeś. W świecie gier to prawie się nie zdarza, ale w Shadow of Mordor i Shadow of War było inaczej. Tam działał system, którego nie udało się nikomu skopiować. System Nemesis. Dlaczego był tak wyjątkowy i dlaczego już go nie mamy? Ja jestem Cybikzonie i zapraszam na materiał. Większość przeciwników w naszych grach to zwyczajne mięso armatnie. Pojawiają się, zabijasz ich i tyle z nich było. Twórcy Shadow of Mordor chcieli to zmienić. Chcieli, aby nasz przeciwnik nie był czymś, a był właśnie kimś. Tak właśnie powstał pomysł, aby każda konfrontacja z wrogiem była osobistą historią, zapamiętana właśnie przez niego. Jak działał system Nemesis? Świat orków w grze miał własną hierarchię, od zwykłych wojowników po kapitanów i wodzów. Pokonać kapitana? Może wrócić z blizną i nową bronią. Zginąłeś z jego ręki, awansuje w hierarchii i zacznie Cię wyśmiewać przy każdej okazji, ale o tym zaraz. Każdy ork, którego spotkasz, to nie jest bezimienny przeciwnik, a osobny, wygerowany przez grę charakter. System Nemesis zaczyna od losowania różnych cech, takich jak wygląd orka, jego imię i tytuł, ton głosu oraz charakter, a na słabościach i odpornościach kończąc. Każdy taki ork trafia do hierarchii i to jest ważne, bo hierarchia żyje własnym życiem. Mamy szeregowców, kapitanów i wodzów. Pokonałeś kapitana, ktoś inny skoczy na jego miejsce. Kapitan Cię zabije, awansuje i rośnie w siłę. Możliwe, że dostanie też nowy wygląd czy zdolności. Zignorujesz go, może zginąć w walce z innym orkiem. Albo zyskaj nowe cechy po wygranej potyczce. Gra pamięta Wasze wspólne historie. Jeśli zginąłeś z ręki orka, on będzie to pamiętał i wypominał Ci, póki go nie zabijesz. Jeżeli uciekniesz przed nim, ten przy każdej okazji będzie wytykał Ci tchórzostwo. I to jest właśnie najważniejsze. Ten ork będzie pamiętał Twoje spotkanie. To jest unikalne, bo w większości gier NPC nie reaguje na to, co z nim robisz, poza prostym zginął, przeżył. Twoja porażka to nie koniec, a początek historii. W innych grach śmierć to reset. Tutaj konsekwencje zostają. Ork, który Cię zabił, będzie chodził po mapie jako ten, który zabił gracza. To, co się dzieje po naszej śmierci, w dużej mierze jest zapisane w scenariuszu. Dwie osoby mogą mieć zupełnie inne, wrogie galerie postaci. To wszystko zależy od tego, kogo spotkasz i co się wydarzy. Każdy ork nie tylko wygląda inaczej, ale też zachowuje się w charakterystyczny sposób. Jedni będą Cię prowokować, inni tchórzyć, a jeszcze inni będą Cię stalkować po całej mapie. Nawet jeśli siedzisz w innym miejscu mapy, orkowie walczą między sobą, awansują, giną, pną się w hierarchii. Ty jesteś tylko częścią większego ekosystemu. To jest absolutnie kluczowe. Większość proceduralnych systemów daje Ci losowe postacie, ale one nic nie pamiętają. Nemesis łączy losowość generowania z długotrwałym śledzeniem relacji gracz-NPC. Shadow of Mordor było jednak dopiero pierwszym pokazem możliwości systemu Nemesis. I to wystarczyło, żeby się zakochać. Ale to dopiero Shadow of War pokazał, że można system Nemesis rozbudować do, małej wojny. Pierwsze różnice? Skala. W Mordorze orkowie mieli swoją hierarchię, ale w Shadow of War dostali awanse, role i specjalizacje. Nie byłeś już tylko facetem z mieczem zabijający kapitanów, tylko faktycznym dowódcą w wojnie o cały region. Kapitanowie nie byli tylko mięsem armatnim. Jeden bronił bram twierdzy, drugi dowodził jednostką bestii, trzeci trzymał się tylko na dalekim dystansie, bo był mistrzem kuszy. No właśnie, twierdze i oblężenia. To nie była kosmetyka. Musiałeś przygotować się do szturmu, osłabiać obronę, zabić lub zwerbować dowódcę wroga, wybrać swoich generałów i zdecydować, jakie jednostki pójdą z tobą. A potem faktycznie brałeś udział w bitwie o twierdzę, gdzie twoi orkowie mogli błyszczeć albo kompletnie skompromitować się i zginąć. Kolejna rzecz, rekrutowanie. W Mordorze każdy był twoim wrogiem. Tutaj mogłeś wciągać nieprzyjaciół do swojej armii poprzez złamywanie ich woli przy pomocy pierścienia. Taki zwerbowany ork wciąż awansował, zdobywał nowe przydomki, ale także mógł cię zdradzić. I uwierz mi, jak ork, którego trenowałeś, którego ratowałeś z opresji, nagle wbija ci nóż w plecy podczas oblężenia, to boli. Niektórzy byli lojalni jak psy, inni knuli od pierwszego dnia. Zdarzało się, że orkowie walczyli samemu awans, nawet kiedy tam mnie nie było. Gra potrafiła generować takie sytuacje z zaskoczenia. Wchodzisz na arenę, żeby ubić kapitana, a tam jego były podładny, wbija mu topór w plecy. Podsumowując, Shadow of Mordor był twoją prywatną vendettą na wrogach. Shadow of War natomiast był pełnoprawną wojną frakcji, gdzie każdy miał swoje cele, ambicje i umotywowania do działania. I nawet pomimo wszystkich problemów i bugów, jakie obie gry posiadały,
to właśnie ten system sprawiał, że chciałeś wciąż w niego grać dłużej i dłużej. Pytanie brzmi, dlaczego nikt tego nie skopiował? Po pierwsze, patent. Warner Bros. Zastrzegło system Nemesis, więc każdy, kto chciał zrobić coś podobnego, musiał zapłacić albo liczyć się z pozwem. Po drugie, koszt i skomplikowanie. To nie jest zwykły losowy przeciwnik. Tu trzeba setek unikalnych modeli, tysiące linii dialogowych, AI reagujące na decyzje gracza, a to wszystko musi jeszcze działać i się nie psuć. Po trzecie, ryzyko narracyjne. Wiele gier stawia na gotowy scenariusz. Nemesis opiera się na chaosie i losowych zdarzeniach, a to nie każdemu wydawcy się podoba. No dobra, ale przecież nie mogło być tak idealnie. Musiały być jakieś wady, prawda? Nemesis był rewolucyjny, ale nie bez problemów. Po dłuższej grze zaczynało się widzieć jego szwy. Orkowie niby unikalni, ale w praktyce różnili się głównie imieniem, detalami pancerza i kilkoma linijkami dialogów. To z kolei potrafiły się powtarzać tak często, że nawet najbardziej charyzmatyczny kapitan tracił swój urok. Do tego dochodziła kwestia cudownych powrotów. W pierwszej chwili fajnie, gdy przeciwnik, którego wysłałeś do Saurona na wieczność, wraca z blizną i tekstem "Myślałeś, że to koniec?" Ale kiedy taki cud zdarza się 5. raz, cała magia znika, a zostaje poczucie, że to bardziej bug niż cud fabularny. Chociaż tutaj moja prywatna opinia, w Shadow of War poprawili trochę tę losowość. Niemniej jednak Shadow of War dołożył swoje 3 grosze z systemem mikropłatności. Orków było można zdobywać poprzez zakup skrzynek, co oczywiście dla wielu było policzkiem w twarz idei Nemesis, gdzie orkowie mieli tworzyć się z pięknych historii, a nie z karty płatniczej. System ekstremalnie szybko został wycofany, jednak niesmak pozostał i część graczy bardzo się zraziła na tyle, że do Shadow of War'a nie wróciło. Największym problemem polegał jednak na tym, że Nemesis było trochę jak dzikie zwierzę. Czasem tworzył epicką, zapadającą w pamięć historię, a czasem kompletnie nic. Jeden gracz miał swojego największego wroga, który wracał po każdej porażce, drugi dostał losowego no-name'a, którego zgarniał z planszy w minutę i już nigdy nie widział. To właśnie piękno i przekleństwo systemu. Nieprzewidywalność, która potrafiła być równie magiczna, co frustrująca. Nemesis to chyba jedyna mechanika, o której mogę tak naprawdę powiedzieć, że ją przeżywasz, a nie tylko w nią grasz. Było czymś, czego nigdy nie było i raczej na ten moment nie będzie. Szczególnie przez to, że Monolith Production zamknęło studio. Co by nie mówić, system Nemesis sprawiał, że gra jest na tyle regrywalna, że ja sam, przechodząc już ją po raz 4 aktualnie, czuję się, jakbym za każdym razem grał w innego Shadow of War'a. A ty? Masz może jakieś swoje wspomnienia z systemem Nemesis? Albo może masz swojego jakiegoś konkretnego orka? Mój to jest Ratarna. Nigdy nie zapomnę tego imienia. Jakiego orka ty pamiętasz do dziś? A może widzicie system Nemesis w innym settingu niż Władca Pierścieni? Koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. Również zachęcam do skorzystania z naszego kuponu na Instagaming, bowiem są tam mega promki na wszystkie produkcje z Shadow of Mordor i Shadow of War. Gorąco zachęcam. Zachęcam również do komentowania, subskrybowania, pozostawiania łapeczki pod tym filmem i dzwoneczka. Tyle ode mnie na dzisiaj. Żegnam Was cieple. Na razie.